Jaya Kunjavi Hari Jaya Rama Jaya Kunjavi Hari Jaya Madhava Jaya Kunjavi Hari Jaya Start of Shishiman's Divine Grace, Nigashami White, and the Vinda Bhaktivedanta Swami Suhotra Ki. Jayam Vishnupan Paramahans, Paribrad Vicharya, Start of Shishiman, Divine Grace, Bhakti Siddhanta Saraswati Swami Suhotra Thakur Ki. Ananta Koti Vaishnavin Ki, Skam Beauty Foundry Church, Prabhupada Ki, Namacharya Dwadas Thakur Ki, Prabhu Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar, Shiva Shri Gaura Bhaktivinda Ki, Shri Radha Krishna Gopakavana,
Shama Kunurada Kundiki Guram Ki, Shabadam Ki, Shri Maya Pudam Ki, Sri Jagannath Puridam Ki, Gagamai Jamunamai Ki, Bhakti Tulsidevi Ki, Sri Guru Parampara Ki, Samavete Bhaktivind Ki, Gaur Premanandi Hari Hari Bol, all glories to the Samudevotees, all glories to the Samudevotees, all glories to the Samudevotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Shri Prabhupada. Mamaganati Vidandisya Kananan Ganashavaka Chakshuran Militam Jena Tasmai Shri Gurve Namaha Shri Chaitanya Manu Vishtam Shtapitam Jena Bhuttale Swayam Rupakara Madhyam Garati Svaparandikam Vandeham Shri Guru Sitaprikamalam Shri Guru Vaishnavam Shta Shri Rupam Sagashitam Sahavanadavanatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parishana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Paransahagana Lalita Shri Vishakanvitam Sja Mahom Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Viranta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharni Nirvishesha Shunyavadi Pushachari Shatarine Vanchakalpataru Vishakripi Sindhu Vyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadnyaya Krishna Prema Prayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gauri Vishnama Pancha Tattvamakam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhakti-avatara Bhakti-akyam Namami Bhakti Shaktikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Karundarara Kantanamostate Jayatam Surutur Pangur Mama Mandir Matiragati Matsavasha Prambho Jau Shivaramanana Moano Vibhidhanana Kalpadruma Dashimatun Nagara Singhashanasto Shri Shri Radhashita Govindevo Prishtala Visivamonaswarami Sriman Rasarasarami Vang Shivata Tatastata Karshan Venusvanayar Gopir Gopinata Shretuna Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Vrishavan Suti Devi Pranamami Hari Pre Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasani Gauravinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we will read from Bhagavad Gita chapter 5, text number 15. Będziemy dzisiaj czytali z Bhagavad Gita, rozdziału 5, tekstu 15. So this verse reads, Nadate koshachit papam na chaiva sukritam vibhu agyanenavritam jnanam teha atena muhyat jantavaha. So please repeat. Na Nigdy. Adate Przyjmuję. Kasyachit Czyjś. Papam Grzech. Na Ani nie. Cha Również. Eva Jantava Żywe istoty. Tłumaczenie. Ani też Najwyższy Duch nie przyjmuje na siebie czyichś grzechów, ani pobożnych czynów. Wcielone istoty jednakże są zdezorientowane z powodu ignorancji, która okryła ich prawdziwą wiedzę. Znaczenie Śrila Prabhupada. Sanskryckie słowo Vibhu oznacza Najwyższego Pana, który pełen jest nieograniczonej wiedzy, bogactw, siły, sławy, piękna i wyrzeczenia. Jest on zawsze usatysfakcjonowany w sobie i nie jest niepokojony ani przez grzeszne, ani przez pobożne czyny. Nie tworzy on jakichś szczególnych sytuacji dla żywej istoty, ale to ona sama, zdezorientowana z powodu niewiedzy, pragnie znajdować się w pełnych warunkach życia i w ten sposób zaczyna się łańcuch jej czynów i następstw tych czynów. Żywa istota jest z natury pełna wiedzy. Niemniej jednak z powodu swojej ograniczonej siły z łatwością ulega ona wpływom niewiedzy. Pan jest wszechpotężny, ale żywa istota taką nie jest. Pan jest Vibhu, czyli wszechwiedzący, ale żywa istota jest Anu, czyli rozmiarów atomu. Ponieważ jest ona żywą duszą, ma ona wolną wolę, jeśli chodzi o pragnienia. Takie pragnienia spełniane są tylko dzięki wszechpotędze Pana. A zatem, kiedy żywa istota posiada jakieś niemądre pragnienia, Pan pozwala jej spełniać te pragnienia, ale nigdy nie jest on odpowiedzialny za czyny i skutki tych czynów w poszczególnej sytuacji, w której żywa istota zapragnęła.
Uwarunkowana i zdezorientowana żywa istota utożsamia się z określonym ciałem materialnym i podlega wpływom przemijających niepowodzeń i szczęścia w życiu. Pan jest bezustannym towarzyszem żywej istoty jako paramatma, czyli dusza najwyższa, a zatem może on znać pragnienia indywidualnej duszy, tak jak będąc w pobliżu kwiatu można powąchać jego zapach. Pragnienie jest subtelną formą uwarunkowania żywej istoty. Pan spełnia jej życzenia w takim stopniu, w jakim ona na to zasługuje. Człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Indywidualna istota nie jest zatem wszechmocna w spełnianiu swoich pragnień. Pan jednakże może spełnić każde życzenie i będąc bezstronnym w stosunku do każdego nie staje on na przeszkodzie pragnieniom drobnych, niezależnych żywych istot. Jednakże gdy ktoś pragnie Kryszny, Pan roztacza nad nim szczególną opiekę i zachęca go do takich pragnień, tak aby istota taka mogła go osiągnąć i być wiecznie szczęśliwą. Hymn wedyjski mówi: Pan angażuje żywą istotę w pobożne czyny, tak aby mogła ona zrobić postęp. Pan angażuje ją w niepobożne czyny, tak aby mogła iść do piekła. Żywa istota jest całkowicie zależna w swoim szczęściu czy nieszczęściu. Przez wolę Pana może ona iść do nieba albo do piekła, podobnie jak bezwolna chmura pędzona jest przez wiatr. Zatem wcielona dusza z powodu swojego odwiecznego pragnienia, aby uniknąć świadomości Kryszny, sama jest przyczyną swojej dezorientacji, chociaż ograniczenie jest jest wieczną, pełną szczęścia i pełną wiedzy, to z powodu swojej znikomości zapomina o tej swojej organicznej pozycji, jaką jest służba dla Pana i w ten sposób zostaje usilona przez niewiedzę. I z powodu tej niewiedzy twierdzi, że Pan odpowiedzialny jest za jej uwarunkowaną egzystencję. Potwierdzają to również Vedanta Sutry. Pan zawsze wolny jest od nienawiści, ani też nie preferuje nikogo, chociaż wydaje się, że tak jest. Narate kashyachit papam nachaiva sukritam vibu agyaninaavritam jnanam tena muhyanti jantavaha. Ani też Najwyższy Duch nie przyjmuje na siebie czyichś grzechów, ani pobożnych czynów. Wcielone istoty jednakże są zdezorientowane z powodu ignorancji, która okryła ich prawdziwą wiedzę. So there's a story of a Brahmana who performed much austerity and observed religion very carefully in order to satisfy a desire for wealth. Jest historia o pewnym brahminie, który spełniał wyrzeczenia, a także przestrzegał bardzo starannie różnych nakazów religijnych, dlatego że pragnął bogactwa. So, after a long practice, he obtained the benediction of being able to call down a rain of 7 kinds of jewels. Po tej praktyce, po osiągnięciu doskonałości w tej praktyce osiągnął błogosławieństwo, iż będzie w stanie wezwać deszcz składający się z 7 rodzajów szlachetnych klejnotów. Once a year, when the moon would be in a particular position in the sky, in a particular constellation, he could chant a mantra, and for as long as the moon was in that position, which was a few minutes, it would rain all around him 7 kinds of jewels, diamonds, sapphires, rubies, emeralds, like that. Błogosławieństwo to mówiło, że raz w roku, kiedy księżyc był w określonej konstelacji gwiezdnej, mógł on intonować pewną mantrę i kiedy intonował tę mantrę przez kilka minut, na niego padał deszcz kamieni szlachetnych, rubinów, szmaragdów, diamentów. So, you can imagine the position of this Brahmin, how he was enjoying life as freely as he liked. Więc możecie sobie wyobrazić pozycję tego Brahmina. On doznawał wszelkich przyjemności życia tak, jak to sobie tylko mógł wyobrazić. There are millions and millions of people who would very eagerly practice their religion seriously if they knew that at the end they could get such a power. Są miliony ludzi, którzy z pewnością bardzo poważnie praktykowaliby swoją ścieżkę religijną, gdyby wiedzieli, że na końcu tej ścieżki mogliby osiągnąć właśnie taką moc. And for many millions and millions of people, this is the end goal of religion, that one should be materially benefited. I dla milionów ludzi to jest właśnie ostateczny cel religii, że powinniśmy otrzymać pewne materialne błogosławieństwo, dobrodziejstwo. When God bestows upon his worshipper wealth, sense gratification, that for many people is for them the real fruit of faith.
Dla wielu ludzi to, że Bóg obdarza swoich czcicieli bogactwem czy materialnym zadowoleniem zmysłów jest dla nich właśnie największą doskonałością religii. And this is how they understand the term mercy of God. I w ten sposób właśnie oni rozumieją ten termin miłosierdzie Boga. So this Brahmin, he was traveling through a forest with one disciple. Brahmin ten podróżował pewnego razu z jednym ze swoich uczniów przez las. Going from one city to another. Udając się z jednego miasta do innego miasta. And in the middle of the lonely forest, he and his disciple were suddenly surrounded by a band of robbers. I w środku tego lasu nagle zostali oni otoczeni przez bandę złoczyńców. And their method of robbery would be that they would arrest the more important. If there was a group of travelers, they would find out who is the most important man. They would keep him, and they would send the others to get money, a lot of money, to release this person. Więc oni mieli pewną praktykę porywania, czy też napadania na ludzi. Otóż brali oni w niewolę tego, którego uważali za najważniejszą osobę w tej grupie, a resztę wysyłali po pieniądze, po to, żeby reszta osób wypuszczonych na wolność mogła dostarczyć im ogromny okruch. So the disciple was sent back to the city. Zatem uczeń został wysłany z powrotem do miasta. And the robbers kept the Brahmin. A rozbójnicy trzymali tego Brahmina. So the Brahmin, night came and the Brahmin was sitting under a tree and he was feeling very unhappy. Więc przyszła noc, Brahmin siedział pod drzewem, był bardzo nieszczęśliwy. And he thought, oh, actually tonight is the night when the moon will be in that position. I w pewnym momencie pomyślał sobie, ale przecież to dzisiaj właśnie jest ta noc, kiedy księżyc będzie we właściwej pozycji. So why should I wait for so many days until that disciple raises money, or maybe he doesn't raise any money? Then what happens? So I will just use this power tonight. Pomyślał, dlaczego miałbym czekać tyle dni, zanim wróci ten uczeń, który może zarobi pieniądze, a może nie zarobi? Dlaczego miałbym tak długo czekać, skoro mogę wykorzystać moją moc choćby dzisiaj? So then he said to the robbers, look, why are you keeping me? Więc wtedy zapytał rozbójników, dlaczego właściwie mnie trzymacie? And they said, we want money, we want a lot of money. Odpowiedzieli, chcemy pieniądze, chcemy mnóstwo pieniędzy. So then he said, what if I could give you tonight bags and bags full of precious jewels? A co powiecie na to, gdybym ja dzisiaj wieczorem, dzisiaj w nocy dał wam worki wypełnione drogocennymi klejnotami? And the robbers said, oh, that would be very good. Więc rozbójnicy powiedzieli, to jest dobry pomysł, dobry pomysł. Then you'd let me go? Oh, of course. Wtedy wypuścilibyście mnie? No oczywiście. So then the Brahmin said, all right, you let me take a bath, you let me put on clean clothes, and let me wear a nice garland. Wtedy Brahmin powiedział, dobrze, w takim razie pozwólcie, że ja wezmę kąpiel, założę świeże ubranie, nałożę na szyję girlandę. And when the moon reaches that point in the sky, I will chant a mantra, and you will get all the wealth you could ever dream of. A skoro tylko księżyc osiągnie ten określony punkt na niebie, wtedy ja będę intonował tę mantrę, a wy otrzymacie tyle bogactwa, ile możecie sobie wyobrazić. So they arranged everything, and at the right time he chanted his mantra, and from out of the sky there fell 7 kinds of jewels, scattering everywhere over the ground. Zatem oni wszystko zorganizowali i w momencie, kiedy księżyc osiągnął określony punkt, wtedy wyintonował tę mantrę i z nieba popłynęło 7 rodzajów klejnotów, zasypując całą okolicę. And the robbers were jumping in the air, whoopee, whoopee, picking everything up. Rozbójnicy skakali, wydając klejnoty i zbierając je. And stuffing their bags and making bags out of their cloth. Napychając klejnotami swoje worki i robiąc ze swojego ubrania różne worki. So by the time the rain stopped, they had many big bags full of jewels. Więc w momencie, kiedy deszcz przestał padać, oni mieli już napełnione mnóstwo toreb worków klejnotów. And the Brahmin said, all right, so you're satisfied? Oh yes, we're satisfied. So I can go? Yes, you can go. Więc Brahmin powiedział, więc chyba jesteście zadowoleni. Powiedzieli, oczywiście, więc czy mogę pójść? A tak, możesz iść.
But then suddenly from out of the trees there stepped an even bigger band of robbers. Ale nagle zza drzew wyszła jeszcze większa grupa rozbójników. And they said, what's going on here? I oni zapytali, co tu się dzieje? And they saw all those jewels in the bags. I zobaczyli wszystkie te klejnoty w torbach. And they were preparing with their weapons to attack the first band of robbers. I właśnie przygotowali swoje bronie, aby zaatakować tą grupę, pierwszą grupę rozbójników. But then those robbers said, no, brothers, we're both robbers. Listen, this Brahmin, he can call down the same rain of jewels for you. Ale wtedy ci rozbójnicy powiedzieli, nie, bracia, przecież wszyscy jesteśmy rozbójnikami. Ten Brahmin, on może dla was również przywołać taki deszcz klejnotów. So, let us go with these jewels and you'll get your own and you'll be satisfied. Więc pozwólcie nam odejść z naszymi klejnotami, ale wy dostaniecie dzięki temu Brahminowi swoje klejnoty, więc będziecie zadowoleni. So then the bigger band of robbers, they said, all right, wait a minute. And then they said to the Brahmin, all right, Brahmin, come on, make it rain jewels. Więc ta większa grupa rozbójników powiedziała, chwileczkę, jeszcze chwila moment. Oni powiedzieli, dobrze Brahminie, teraz ty pokaż, czy rzeczywiście jesteś w stanie to zrobić. Spraw, żeby ten deszcz kamieni rzeczywiście spadł. And the Brahmin said, well, listen, I'll come back next year, the same day next year, and I will do it for you too. Ale Brahmin powiedział, wiecie, właściwie to mogę wrócić wcześniej za rok i za rok sprawię, że również dla was spadnie taki deszcz kamieni, ale nie wcześniej. But the time has passed. I cannot do it again tonight. Ten moment już minął i ja nie mogę tego dla was dzisiaj zrobić. So this new group of robbers, they were very fierce. So without hearing any more, they cut the Brahmin's head off. Bardzo rozświadczyło to rozbójników, tą drugą grupę rozbójników, którzy natychmiast ścięli głowę Brahmina. And then they killed all the other robbers. I zabili również wszystkich pozostałych rozbójników. And then they were looking in the bags and seeing so many jewels. Następnie zajrzeli do worków i zobaczyli tam mnóstwo klejnotów. They became very greedy. Stali się bardzo chciwi. And they started to fight with one another. Zaczęli walczyć między sobą. And they started to kill each other. Zaczęli się zabijać nawzajem. Until there were only two left. Aż zostało ich tylko dwóch. And they were also ready to kill each other, but then they both realized at the same time that if I kill this one or he kills me, there's only one left, then we can't transport these jewels. It's too many bags. Ale wtedy, kiedy byli już, ci dwaj osobnicy byli już gotowi, żeby się zabić, nagle zrozumieli, że przecież tych klejnotów jest tyle, że nawet gdyby został tylko właśnie on, gdyby tylko jeden z nich został, to i tak nie będzie w stanie wszystkich ich przewieźć. So just as they were ready to strike, they stuck out a partner. Put the swords down. W momencie, kiedy byli już w stanie uderzyć na siebie mieczami, wtedy podali sobie ręce. And they gathered up the bags, and they went to the edge of one village. Także zabrali wszystkie te worki i udali się do pewnej wioski, dotarli do skraju wioski. But each was thinking, when we get to a safe place, I will kill the other one. Jednak obaj myśleli sobie, kiedy tylko dostaniemy się do jakiegoś bezpiecznego miejsca, zabiję tego drugiego. So when they got to the edge of the village, one of them said, look, I'll go in the village and get food for both of us. Gdy dotarli do skraju wioski, jeden z nich powiedział, ja udam się do wioski i zdobędę dla nas pożywienie. So he left, he found some restaurants in the village, sat down, ate, and then he had a plate made for the other robber. Znalazł on w tej wiosce restaurację, usiadł, zjadł i następnie zamówił talerz również dla swojego kompana. But he put poison in the food. Jednak do pożywienia wrzucił truciznę. And he came back. Wrócił. But the other one, he'd been sitting there, when that guy comes back, I'll kill him with my sword. Jednak ten drugi, siedząc tam sam, wymyślił, że gdy jego kompan wróci, on zabije go mieczem. So as soon as the one with the food arrived, he was killed. Więc natychmiast, kiedy przyjechał ten jego kompan z pożywieniem, został zabity. And then the one who killed him, he sat down and ate the food. I ten, który go zabił, usiadł i zjadł to pożywienie. And he died also. I również umarł. So if any of you would like to find many bags of jewels, they're still out there somewhere in the forest. Więc jeśli ktoś z was chce znaleźć worki z klejnotami, to one nadal czekają na was tam w lesie.
unclaimed till this day. I do tej pory niesie to niezgłośnie. So this story illustrates the consequences of trying to drag down God and God's mercy to the platform of material sense pleasure. Ta historia pokazuje konsekwencje prób ściągania Boga i miłosierdzia Boga do platformy zadowolenia zmysłów. The platform of material sense pleasure is the platform called in this Bhagavad Gita Raga Dvesha. Raga Dvesha means attachment and envy. So all living entities are controlled by this dualistic mentality of attachment and envy. Wszystkie żywe istoty w tym materialnym świecie są kontrolowane przez ten dualizm przywiązania i zazdrości. Among the animals, or let's say the birds and the trees, a male bird, female bird, they join together and they make a nest. So this is raga, attachment. Na przykład wśród zwierząt, wśród ptaków mieszkających w drzewach spotykają się samiec, z samicą i samiczką i budują sobie gniazdko. To nazywane jest przywiązaniem. And when another bird comes near the nest, then they drive him off. This is dvesha, enviousness. I gdy w pobliżu gniazda pojawia się jakiś inny ptak, wtedy oni przeganiają go. To nazywane jest zazdrością. And similarly among human beings, they come together in big hordes. They make a big nest, one called Poland, another one called Czechoslovakia, another one called Germany. And if someone is coming from the other nest to their nest, drive them away. Where is your passport? What is it? You don't have a visa. Get out. I podobnie ludzkie istoty gromadzą się w takie wielkie grupy, budują sobie gniazdka, które nazywają się Polska, Czechy czy Niemcy. I gdy tylko do tego gniazdka zbliży się jakiś osobnik z innego gniazdka, wtedy natychmiast mówią: uciekaj stąd, gdzie jest twój paszport, gdzie jest twoja wiza? Or this can be seen in a neighborhood. To samo widać również w sąsiedztwie. Each house is like a fortress. Każdy dom jest jak forteca. You see, inside the house there's raga. W środku domu jest raga. This intense family attachment. To intensywne przywiązanie rodzinne. And towards the other neighbors there's dvesha, enviousness. A wobec innych sąsiadów to jest dvesha, czyli zazdrość. Looking through the curtain, oh, what are they doing? This is animalistic mentality. Jest to zwierzęca mentalność. So people who are foolish, who haven't risen above the animalistic platform, they understand God through the distorted vision of raga and dvesha. Więc ludzie są głupi, dlatego próbują zrozumieć Boga poprzez swoją wypaczoną wizję raga i dvesha. So in this verse Krishna is saying, Narate kashchit papam, nachaiva sukritam vibhu. I have nothing to do with your good or bad activities. I Krishna w tym wersecie mówi: ja nie mam nic wspólnego z waszymi dobrymi czy złymi czynnościami. Because what are these so-called good or bad activities? Ponieważ czym są te tak zwane dobre czy złe czynności? What is good? Good to people simply means that which gratifies my senses. Co znaczy dobry? Dobry dla ludzi oznacza to, co zadowala moje zmysły. You see? So people think that God is blessing them when they can gratify their senses. Więc ludzie myślą, że Bóg błogosławi ich, kiedy oni mogą zadowolić swoje zmysły. And what is bad? People think bad is when I cannot gratify my senses. A co jest złe? Złe jest wtedy, kiedy ludzie myślą, że nie mogę zadowolić swoich zmysłów. But Krishna is transcendental. Jednak Krishna jest transcendentalny. And the actual relationship, the devotional relationship with Krishna is also transcendental, spiritual. I również ten rzeczywisty związek, ten związek oddania z Krishną jest transcendentalny, duchowy. Therefore,
Krishna says in Bhagavad Gita, in speaking of the mercy of God, he says, Raga dvesha vimuktaistu vishayanindrayascharan atmavashaya vijayagma prasadam adhigacchati. One has attained the mercy of God when he has risen above this raga dvesha, attachment and envy. Krishna mówi w Bhagavad Gicie, że ten, kto rzeczywiście osiągnął łaskę Pana, wznosi się ponad tą platformę raga dvesha, przywiązania i zazdrości. But this means, what does this mean? This means that the mind and senses must be brought under control. Co to znaczy? To znaczy jednak, że umysł i zmysły muszą być kontrolowane. And focused on the absolute. I skupione na absolucie. On the transcendental, supreme personality of Godhead. Na transcendentalnej najwyższym osobowym Bogu. Who is eternal, full of knowledge, full of bliss. Który jest wieczny, pełny wiedzy i szczęścia. And also upon our eternal relationship with Krishna. I również na naszym wiecznym związku z Krishną. We are also eternal, full of knowledge, full of bliss. My również jesteśmy wieczni, pełni wiedzy i szczęścia. Because we are not the body, we are spirit soul. Ponieważ nie jesteśmy ciałem, jesteśmy duszą. So, to understand this, to act on this platform, that is raga dvesha vimuktaistu. That means to become liberated from this foolishness of attachment and envy, which is arising from the bodily concept. Więc działanie na tej platformie jest wyzbyciem się, działaniem ponad tą platformą przywiązania i zazdrości, porzuceniem tej materialnej koncepcji opartej na ciele. Unfortunately, yes, as I said, people take to religion as if it were another animalistic pursuit. Jednak jak to powiedziałem, na nieszczęście ludzie przyjmują religię jako kolejną materialistyczną, zwierzęcą ścieżkę. For instance, there's a story of a person who is employed by a king pulling barge in the river. Jest na przykład historia osoby, która została zatrudniona przez króla jako pisak, żeby ciągnął barkę. The barges would come down the river and then they have to be pulled up a canal to be unloaded. Barki płynęły rzeką, następnie trzeba było je sprowadzić do kanału, tak aby można je było rozładować. So there's one man who been pulling the barge for the king for 25 years. Był pewien człowiek, który dla króla te barki ściągał przez 25 lat. So it was the king's habit to he would tour his kingdom, and when it was pointed out to him, here is someone who's been rendering nice service, then the king would give a reward. Król ten miał zwyczaj, że podróżował po swoim królestwie i kiedy pokazywano mu kogoś, o kim mówiono, że ten właśnie człowiek pełnił dla siebie dobrą służbę, wtedy król dawał takiej osobie jakąś nagrodę. So the king happened to come by this canal with his entourage. Zdarzyło się, że król wraz ze swoim całym orszakiem przybył na ten kanał. And one of the king's ministers said, "You see, Your Majesty, that man who's pulling the barge just now, he's been doing this every day in your service for 25 years. Jeden z jego ministrów króla powiedział mu, Wasza Wysokość, ten oto człowiek, którego widzisz tutaj od 25 lat codziennie ciągnął dla Ciebie te barki. And the king said, very good. He said, so you tell me, what can I give you? I am so pleased with your service. Just say what you want. Więc król powiedział, wspaniale, po prostu powiedz, czego chcesz, ja spełnię każde Twoje życzenie. And the man stopped for a minute and thought, oh, Your Majesty, you could line this pathway upon which I walk pulling the barge. You could line it with pillows. Więc człowiek ten pomyślał przez chwilę, następnie powiedział, o Wasza Wysokość, wiem, chciałbym, abyś tą dróżkę, którą ciągnę te barki, wysłał poduszkami. So that when in future I pull the barge, my feet will be more comfortable. Także kiedy w przyszłości będę ciągnął te barki, moje stopy będą wypoczywały wygodnie. Sometimes I'm stepping on thorns or sharp pebbles. Zdarza się, że czasami nadepnę na jakiś cierń czy na kamień. But if I was walking on pillows, it would be very nice. Ale gdybym chodził po poduszkach głowy, to bardzo miło. And King shook his head.
He shook his head and said, "What a fool you are." Więc Chrynon potrząsnął głową i powiedział, jakimś jesteś głupcem. I could have given you a big palace, I could have given you servants, I could have given you tons of gold. Mógłbym dać ci pałac, mógłbym dać ci tysiące sług, mógłbym dać ci złota. You would have never had to work again in your life. Nigdy w swoim życiu nie musiałbyś już pracować. But you just ask for pillows so that you can keep pulling the barge like a fool. Jednak ty poprosiłeś jedynie o poduszki, żebyś jak głupiec mógł ciągnąć te barki. So, this is what we see in the material world. Many people going to church, praying. But for what? To właśnie widzimy w materiale, ale o co? The same kind of thing. Please put pillows under my feet. O, właśnie o tą samą rzecz. Proszę, połóż nam pod nogi poduszki. Please give me a little more money every month. Daj mi jeszcze miesięcznie trochę więcej do pensji. Please let my son pass his examination. Proszę spraw, żeby mój syn zdał egzaminy. Please let my boss promote me to a higher position in the factory. Proszę spraw, aby mój szef promował mnie, dał mi wyższe stanowisko w fabryce. I have some pain in my arm. Please heal it. Boli mnie ręka, proszę ulecz ją. So, this is again raga, attachment to the material body, material conception of life. Ponownie jest to raga, jest to przywiązanie do materialnego ciała, do materialnej koncepcji życia. So, what God can give us, what Krishna can give us. Więc cóż może dać nam Bóg, cóż może dać nam Krishna? He can deliver us completely from this miserable material existence of repeated birth and death. On może wyzwolić nas całkowicie z tej nieszczęśliwej, nieszczęsnej materialnej egzystencji, narodzin i śmierci. We can attain His blissful association. Możemy osiągnąć Jego pełne szczęścia towarzystwa. In a relationship of transcendental, loving service. W towarzystwie, czy w służbie, w miłosnej służbie dla Niego. But no, foolishly we think only in terms of this temporary body, which today or tomorrow will be gone. Ale w głupawy sposób myślimy jedynie w kategoriach tego materialnego ciała, które jutro, czy dzisiaj, czy jutro odejdzie. So actually, such people who desire these material benedictions from God, actually they don't have a relationship with God at all. Zatem w rzeczywistości osoby, które proszą Boga o takie materialne błogosławieństwa, nie mają z Bogiem żadnego związku. Their relationship is with Krishna's material energy, Maya. Oni mają związek z materialną energią Krishna, z Mają. It is stated, Krishna Bahirmukhahana Bhogavanchikari Nikitata Drapatiya Dhari. It is stated that when one has material desires, nourishes material desires in his heart, then he cannot be Krishna conscious. Jest powiedziane, że jeśli ktoś ma w sercu materialne pragnienia, jeśli ktoś odżywia swoje materialne pragnienia w sercu, wtedy nie może być świadomy Krishna. He forgets about Krishna completely. On zapomina całkowicie o Krishna. And he's relating only with this material energy. I on związek swój ma jedynie z materialną energią. And praying to Maya, please satisfy my sensual desires. Modląc się do Maji, proszę zadowól moje materialne zmysłowe pragnienia. And Maya is doing that. How? By providing an endless series of material bodies. I Maja to robi. Jak? Przez dostarczanie nam nieskończonej serii ilości materialnych ciał. Even in this one lifetime, we are receiving body after body as time goes on. Nawet w tym jednym życiu my otrzymujemy ciało za ciałem wraz z upływem tego życia. Scientists say that about every 7 years, all the cells in the substance within the cell, the chemicals, have changed completely. Naukowcy mówią, że co każde 7 lat wszystkie komórki w ciele, wszystkie substancje chemiczne w ciele zostają całkowicie wymienione. So that means every 7 years you have a new body. To oznacza, że co dokładnie co 7 lat mamy zupełnie nowe ciało. This is our constant desire. We want to have this physical body and we want to enjoy. So Maya is supplying.
To jest nasze stałe pragnienie, że chcemy mieć to materialne ciało, chcemy się doznawać jego przyjemności z niego, dlatego Maja nam to dostarcza. And when this body dies, we'll get another one. I gdy to ciało umrze, wtedy otrzymamy następne ciało. As long as we maintain that desire. Tak długo, jak utrzymujemy to pragnienie. And according to our desire, we'll get a different type of body. I zgodnie z naszym pragnieniem otrzymamy różne rodzaje ciała. Those who are very fond of animalistic activities, they don't need a human body, let them take an animal body. Ci, którzy bardzo przywiązani są do zwierzęcego rodzaju życia, wtedy otrzymują zwierzęce ciało, nie potrzebują ludzkiego ciała. Those who simply like sleeping long hours in the mode of ignorance, they don't need a human body for that. Ci, którzy bardzo lubią spać długimi godzinami, nie potrzebują ludzkiego ciała, aby to robić. Can become a banana. Można zostać bananem. Form of life with its own sleeping bag. To forma życia, która jest w swoim własnym śpiworze. The only problem is nobody comes to eat it. Jedyny problem polega na tym, że przychodzi ktoś, kto chce zjeść tego banana. But that's life in the material world. As I said, raga dvesha. We want to sleep and be happy, but somebody else wants to eat it. Jak mówiliśmy, to jest właśnie jednak życie w materialnym środowisku, raga dvesha. Ktoś przychodzi, chce zjeść. And our happiness is eating others. A naszym szczęściem jest zjadanie innych. It's like that cartoon. Maybe you've seen the cartoon of the fish. There's the little fish being eaten by a bigger fish, then behind him a bigger fish eats him. They get bigger and bigger, eating one another. Tak jak może widzieliście, to na takim żarcie rysunkowym jest jedna ryba, która jest zjadana przez większą rybę, którą jeszcze z kolei zadaje jeszcze większa ryba i tak dalej, i tak dalej. Yeah. This is what material life means. To właśnie oznacza życie materialne. So, and the real incredible point, the real big question is why do we insist on going on with it? I naprawdę wielkie pytanie to dlaczego cały czas nalegamy, czy chcemy to kontynuować. Because Krishna is there. He can deliver us from this material existence and bring us to the real platform of life. Ponieważ Krishna jest tutaj i On może wznieść nas do prawdziwej, szczęśliwej platformy życia. Why do we insist on dragging on in this material body? Czemu tak bardzo chcemy ciągać się tutaj w tym materialnym ciele? Pursuing the insignificant and temporary pleasures. Próbując uzyskać nic nieznaczące i tymczasowe przyjemności. Which don't satisfy. Które nas nie zadowalają. Which just lead us on to the next birth. Które po prostu prowadzą nas ku następnym urodzinom. The next birth, and the next birth. I następnym narodzinom. What are these so-called pleasures? Czym są te tak zwane przyjemności? Of course, we can make very satirical comments about the gross forms of sense gratification. Oczywiście można bardzo satyrycznie komentować różne wulgarne sposoby zadowolenia. Like meat eating, illicit sex, gambling, Jedzenie mięsa, czy zakazany seks, czy hazard, intoxication. intoksykacja. This always is good fun in a lecture. Talk about how people are drinking too much and vomiting and waking up the next morning with a headache and that's supposed to be pleasure. To zawsze jest dość śmieszne, jeśli w czasie wykładu wspomnimy o tych, którzy lubią sobie wypić, wymiotują następnego na ranka, budzą się z bólem głowy i uważają, że wszystko to jest przyjemność. But then there are people who react well. Okay, but that's only in extreme cases. Ale są wtedy osoby, które zareagują mówiąc, że no cóż, przecież są to tylko skrajne przypadki. I'm very moderate. Ja jestem taki bardzo zrównoważony. I try to be civilized. Ja próbuję być cywilizowany. I don't go to any extremes. Ja nie popadam w skrajności. So what's wrong with that? Zatem co w tym złego? But actually,
The very conception of that I am the body, or this material body is a place of happiness, is abominable. Jednak w rzeczywistości sama ta koncepcja, że ja jestem tym ciałem, że jest to dla mnie dobre miejsce, jest czymś nie do zniesienia, wykazane. The very conception that we can be happy in this world in any way is insane. Sama ta koncepcja, że możemy tutaj w tym materialnym świecie być szczęśliwi, w jakimkolwiek miejscu, jest to koncepcja szalona. It's perverted. Jest wypaczona. Completely perverted. Całkowicie wypaczona. Perwersyjna. Because we are spirit. Ponieważ my jesteśmy duchowi. And spirit means life. We are eternally alive. A duch oznacza życie i wiecznie jesteśmy żywi. And matter, this physical body, it is a dead thing. A materia, to fizyczne ciało, jest rzeczą martwą. The body is not alive. To ciało nie jest czymś żywym. The body is simply a dead material covering of that which is alive. To ciało jest po prostu materialną, martwą okrywą tego, co żyje. A covering which in this human form of life we are supposed to throw off. Jest to okrywa, którą powinniśmy w tej ludzkiej formie życia odrzucić. But if we maintain a stubborn attachment to it and continue to try to enjoy it, that is perverse. Jednak jeśli utrzymujemy nasze uparte przywiązanie do tej formy, wtedy jest to coś perwersyjnego. Some years ago, somebody showed me a film. It was a video film. Parę lat temu ktoś pokazał mi pewien film wideo. It was a satirical vampire movie. Był to taki satyryczny film Satirical. Satyryczny, taki żartobliwy film o wampirach. You know, there's this what they call genre, or this type of movie about Dracula. Jest oczywiście taki gatunek filmów horror o Dracula, which are supposed to frighten you. Które powinny nas przerażać. But this film was a kind of comedy based on that type of film. Jednak to był akurat film zrobiony jako komedia, który w oparciu o tą fabułę. So in this film, Dracula he'd been in the grave underground for hundreds of years. Więc w tym filmie Dracula przebywał pod ziemią w grobie od setek lat. And then he came back to life. I następnie wrócił do życia. And came back to life in modern times. I powrócił do życia w czasach współczesnych. And then, as in the original Dracula story, he came to London. I tak jak w oryginalnej historii o Drakuli, przybył on do Londynu. But this Dracula, because he'd been underground for hundreds of years, he wasn't accustomed to modern civilization. Jednak ten Dracula, przebywając przez setki lat pod ziemią, nie był przyzwyczajony do współczesnej cywilizacji. So this was the element in the film that was very funny. Więc był to element w tym filmie, który był niezwykle zabawny. So you see Dracula, going through the streets at night in modern London. Wyobraźmy sobie, to Dracula, który we współczesnym Londynie szedł ulicami nocą ulicami Londynu. And he's looking for someone to bite. I szukał kogoś, kogo mógłby ugryźć. And he hasn't drunk any blood for hundreds of years, so he's very hungry. Od setek lat nie wypił odrobiny krwi, dlatego był bardzo, bardzo głodny. And he's having to, he's walking into the street and cars are coming, he's jumping off the fence. He's never seen cars before. Przed ulicą jednak tą ulicą nadjeżdżały samochody, on uskakiwał, ponieważ nigdy wcześniej nie widział samochodów. So many funny things are happening to him. Zdarzyło mu się bardzo wiele zabawnych rzeczy. So finally, he finds a neighborhood and he sees one house. It's dark inside. He looks through the window. He sees in the bed. This is the bedroom. So he sees what appears to be a man and a woman sleeping, husband and wife sleeping in the bed. Więc ostatecznie dotarł do pewnego domu, do pewnego sąsiedztwa i zajrzawszy przez okno zobaczył, że tam w łóżku wyglądało coś, co wyglądało na mężczyznę i kobietę śpiącą. So the window is open. So he goes in through the window. Otwiera się okno, on wchodzi przez nie. And because in these
vampire films, the male vampire only bites females, and the female vampires only bite males. So we pulled back the cover to bite the lady. Więc ponieważ w tych fabule filmów o Drakuli zawsze jest taka reguła, że to Dracula, który jest samcem, mężczyzną, zawsze gryzie tylko kobiety, natomiast kobieta, wampir, gryzie tylko mężczyzn, dlatego on zbliżył się do osoby, która wyglądała jak kobieta. So he sunk his teeth into the neck. Więc wbija w szyję tej osoby zęby. And then there was a sound of escaping air. And you see this form, the female form going down. He's looking like this. Nagle słychać dźwięk powietrza, które uchodzi i ta forma nagle opadła zupełnie. Zdumiony patrzył, co to jest. Then he was just shaking his head, going out of the window. Potrząsając głową, wybiegł przez okno. And you see him running down the street, really hungry, looking very, very Ta scena pokazywała go biegnącego ulicami zupełnie głodnego i rozpaczonego. So obviously the humor in the film is that he was unprepared to unprepared for such a culture where a man would have as a wife one of these rubber dolls that you blow up with air. A więc oczywiście humor w tym filmie polega między innymi na tym, że ten wampir Dracula nie był przygotowany na to, że trafi na cywilizację, w której mężczyźni będą za żony mieli takie dmuchane lalki. And of course that's considered sick. I oczywiście jest to uważane za chorobę. But the fact is, getting back to the original point, the fact is that this material body that we have right now is not much different from one of those rubber forms that you blow up with air. Jednak oryginalny punkt, o którym oryginalna kwestia była taka, że to materialne ciało nie jest czymś bardzo różnym od takiej gumowej, dmuchanej lalki. In fact, according to Vedic science, this body is moving. It's moving because of what are called the pranas, the life airs within. W rzeczywistości to materialne ciało, zgodnie z nauką wedyjską, porusza się dzięki działaniu pran, czyli powietrza życia wewnątrz tego ciała. And when the body dies, that means these airs come out. I kiedy to ciało umiera, ten moment oznacza, że te powietrza życia opuszczają ciało. You see? The air goes up and the body sinks down and doesn't move anymore. I ciało opada i już się nic nie rusza. So, similarly, one who is dedicating himself to enjoy this physical body, he's sick. From a spiritual point of view, he's sick. It's perverted. Zatem podobnie ten, kto próbuje doznawać przyjemności za pośrednictwem tego ciała, jest osobą chorą, jest osobą o wypaczonej mentalności. So, lower forms of life, animals, they have no choice in the matter. Niższe gatunki życia, zwierzęta nie mają w tej kwestii wyboru. This sickness, this perversity is built into their psychology. Ta choroba, ta perwersyjność jest wbudowana w ich psychologię. As I said, it manifests as raga and dvesha, attachment and envy. Jak powiedziałem, ona jest zbudowana jako raga dvesha, czyli przywiązanie i zazdrość. The lower creatures, they struggle to make a home in a tree or in a hole in the wall or some other nasty place. Takie istoty walczą o to, aby zbudować swój dom na drzewie, czy w jakiejś dziurze w domu, czy w jakimś innym nieprzyjemnym miejscu. When some enemy comes, then they snarl and they show their teeth and a gdy przychodzi jakiś wróg, zaczynają syczeć i pokazują zęby. Bite one another. Albo gryzą się nawzajem. Obviously, if we saw human beings acting like that, we would consider them to be very sick. No, oczywiście, gdybyśmy zobaczyli ludzi działających w taki sposób, to uważalibyśmy ich za osoby chore.
But for animals it's normal. Jednak dla zwierząt jest to normalne. But the human being is meant to shake this contamination off of his consciousness. Jednak ludzka istota ma za obowiązek odrzucenie takiej mentalności ze swojej świadomości. If the human being does not do this, then he becomes very perverted, very disturbed in his mentality. Jeśli człowiek tego nie robi, wtedy w swojej mentalności, jego mentalność staje się bardzo wypaczona, bardzo chora. As I said, it's programmed in the animals. They have no choice in the matter. That is their nature. Jak powiedziałem, jeśli chodzi o zwierzęta, to one mają to zaprogramowane, tak, nie mają one wyboru. But the human form of life is meant for developing spiritual consciousness or Krishna consciousness. Jednak przeznaczeniem tej ludzkiej formy życia jest rozwinięcie duchowej świadomości Kryszny. With the goal of liberating the soul from matter. I ostatecznym celem jest tutaj wyzwolenie żywej istoty z materii. Returning the soul back home, back to Godhead, back to Krishna. I przywrócenie tej żywej istoty z powrotem do domu, z powrotem do Boga, do Kryszny. And if we don't do this, if we instead utilize religion for our sense gratification, then we become sick in the mind. Jeśli my tego nie robimy, jeśli zamiast robić to używamy religię dla naszego zadowolenia zmysłu, wtedy nasz umysł zaczyna chorować. And the symptom of that sickness is all around. I symptomy tej choroby widzimy wszędzie wkoło. Just read the newspapers. Przeczytajcie te gazety. Just read about life in this modern material world. Po prostu przeczytajcie o życiu w tym materialnym, współczesnym świecie. And it's getting worse and worse. It's already bad enough. But day by day it's getting worse and worse and worse. I jest More and more perverted. jest coraz gorzej i gorzej. Już jest źle, ale z dnia na dzień sytuacja się pogarsza. Jest to sytuacja coraz bardziej perwersyjna i wypaczona. And nobody has an answer. Nobody has a solution for it. I nikt nie zna odpowiedzi, nikt nie ma rozwiązań tej sytuacji. So, but there is a solution given in Bhagavad Gita, but it's a very radical solution. Jednak jest to rozwiązanie podane w Bhagavad Gicie, jednak jest to rozwiązanie bardzo radykalne. It begins with facing the fact that there is no happiness to be had in this material world. Zaczyna się to rozwiązanie od spojrzenia w oczy temu faktowi, że w tym materialnym świecie nie ma szczęścia. All the grand plans that humanity has ever invented for enjoying this body are just useless dreams. Wszystkie te wspaniałe, niezwykłe plany, które ludzkość wymyśliła, aby zadowolić to ciało, są po prostu bezużytecznymi snami. So the real purpose of human life is to come to spiritual consciousness. Zatem prawdziwym celem ludzkiego życia jest dojście do świadomości duchowej. That means to free the mind of this attachment and envy. To oznacza uwolnienie umysłu od tego przywiązania i zazdrości. And that can be done very easily and very quickly. I można to osiągnąć bardzo szybko i bardzo łatwy sposób. By this method of chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Dzięki tej metodzie intonowania Mahamantry Hare Krishna. Which focuses the mind on Krishna. Która skupia umysł na Krishnie. This is the real raga. This is the real attraction or attachment. Jest to prawdziwa raga, jest to prawdziwa atrakcja przywiązania. Because we are never separate from Krishna. Ponieważ nigdy nie jesteśmy oddzieleni od Krishna. Krishna is always with us in the heart. Krishna jest zawsze z nami w sercu. Why is Krishna there in the heart? Because he loves us. Dlaczego Krishna jest z nami w sercu? Ponieważ nas kocha. So as he says in Bhagavad Gita, Savasya Chanam, Hridi Sanivishto, Matak Smit Jnanam, Apohanam Cha. I am within the heart of all living beings, and there I am giving knowledge, remembrance, forgetfulness. Jak mówią w Bhagavad Gicie, ja jestem w sercu wszystkich żywych istot i ja daję im inteligencję, pamięć oraz zapomnienie. It is Krishna who is maintaining this body. To właśnie Krishna utrzymuje to ciało. All the intricate functions of the body, the digestion, the circulation of the blood. We have no control over this. Wszystkie skomplikowane funkcje tego ciała, trawienie,
przepływ krwi. Nie mamy kontroli nad tymi zjawiskami. And why is Krishna doing this? I po co Krishna to robi? Because he loves us. Ponieważ nas kocha. Even in our ignorance, even in our perverted state, he loves us. Nawet w naszej ignorancji, w naszym perwersyjnym stanie On nas kocha. He's given us this body because we have such an intense desire for it. So, like a kind father, he says, all right, take it. On dał nam to ciało, ponieważ mieliśmy intensywne pragnienia, aby takie ciało posiadać, więc On, jak dobry ojciec, powiedział, dobrze, masz. But use it properly. Jednak używaj to ciało właściwie. And his instruction for using it properly is here in the Bhagavad Gita. I jego instrukcje, jak używać właściwie to ciało, zawarte są w Bhagavad Gita. So when we misuse it, he doesn't reject us. Więc kiedy my błędnie używamy to ciało, On nie odrzuca nas. But we have to learn a lesson. Jednak my musimy przyjąć, nauczyć się, otrzymać tę lekcję. You see, the human body, this is the best of bodies because it's the body in which we can become Krishna conscious. To ludzkie ciało jest najlepszym z ciał, ponieważ jest to ciało, w którym możemy stać się świadomi Krishna. But if we use it improperly, then Krishna says, all right, if that's what you want, then take this dog's body. Jednak jeśli nie używamy właściwie tego ciała, wtedy Krishna mówi w porządku, jeśli to jest właśnie to, czego chcesz, to proszę, użyj to ciało psa. See what that's like. Zobacz, jak to smakuje. See if that makes you happy. Zobacz, czy to sprawia, że jesteś szczęśliwy. To live in a smelly, hairy, four-legged form, covered with fleas, always scratching. Żyć w takiej owłosionej, śmierdzącej formie, w której biegają pchły i trzeba się ciągle drapać. So, Krishna is supplying according to our desire. Więc Krishna daje nam stosownie do naszych pragnień. But his desire is that we wake up out of this ignorance. Jednak Jego pragnieniem jest to, abyśmy my obudzili się z tej ignorancji. His mercy is not really, of course it is his mercy, but it is not his real mercy. Oczywiście jest to Jego łaska, ale nie jest to Jego prawdziwa łaska, czy miłosierdzie. And in that he supplies us with facility for material sense gratification. W tym, że On daje nam różne udogodnienia, abyśmy mogli zadowalać nasze zmysły. We'll experience his real mercy when we desire to be delivered from this life of ignorance and misery. Doświadczymy Jego prawdziwej łaski, kiedy zapragniemy wyzwolić się z tego życia nieszczęścia i ignorancji. So we can take that mercy now in the form of Krishna's holy name. Możemy tę łaskę przyjąć już teraz w formie świętego imienia Krishna. By chanting this simple mantra. Przez intonowanie tej prostej mantry. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One can taste happiness, which is transcendental to this dualistic sense, pleasure and sensual suffering. Można doświadczyć przyjemności, które jest znacznie wyższe od tego materialnego od dualizmu przyjemności cierpienia. It is the happiness of the illumined soul. Jest to szczęście oświeconej duszy, who is situated in his eternal position. Która usytuowana jest w swojej wiecznej pozycji. It is the happiness of transcendental loving exchange between the soul and the Supreme Soul, Krishna. Jest to szczęście transcendentalnej wymiany pomiędzy duszą i duszą najwyższą, Krishna. So I'd like to stop this lecture here. Chciałbym ten wykład skończyć w tym momencie. Are there any questions? Czy są jakieś pytania? I see that you're all eager for prasada. Chcemy już prasada. Tak? Czy nie można szczęścia rozumieć jako spokój umysłu? Can't we understand happiness as the peace of mind? Peace of mind. Spokój umysłu. Yes, Krishna says that when one is in spiritual consciousness, he becomes peaceful. Tak, Krishna mówi, że jeśli ktoś jest w transcendentalnej świadomości, jest spokojny. Peaceful means
that we are no longer disturbed by the impulses of lust and anger. Spokojny oznacza, że nie jesteśmy już dłużej niepokojeni przez impulsy pożądane gniewu. So, to come to this state of shanti, of peace, Sri Krishna says that one must know in fact who is God and who is the servant of God. Aby osiągnąć ten etap shanti, czyli spokoju, trzeba poznać to, kim jest Bóg oraz poznać to, kto jest sługą Boga. The last verse of the fifth chapter, this very chapter we're reading, Srila Prabhupada always used to call the peace formula. Ten ostatni werset 5 rozdziału, z którego dzisiaj czytaliśmy, jest to werset, który Srila Prabhupada nazywał formułą pokoju. So Bhoktaram, this word Bhoktaram means the enjoyer. To słowo Bhoktaram oznacza podmiot radości. Who is the enjoyer? Kto jest podmiotem radości? If I think that I am the enjoyer of this world, there will be no peace for me. Jeśli ja będę myślał, że ja jestem podmiotem radości tego świata, to nie będę nigdy spokojny. Because I'm not the enjoyer. Ponieważ nie jestem tym podmiotem As radości. soon as I falsely think I am, then I have to start working very hard to enjoy it. Skoro tylko zaczynam myśleć, że jestem tym podmiotem radości, wtedy natychmiast zaczynam bardzo ciężko pracować, aby stać się tym podmiotem. I'm immediately fighting off so many opposing elements to my enjoyment. Natychmiast muszę walczyć z tak wieloma przeciwnymi sytuacjami czy elementami, które przeciwstawiają się mojemu szczęściu. It becomes a desperate, hellish struggle. I przemienia się to w rozpaczliwą, piekielną walkę. In the name of enjoyment. W imię przyjemności. So who's the enjoyer? Zatem kto jest tym podmiotem radości? Krishna. Krishna. He's the enjoyer. On jest właśnie podmiotem radości. So Bhoktaram Jagatapasam. Krishna is the enjoyer. Sarvaloka Maheshwaram. He is the owner, the proprietor. I on jest również właścicielem. On posiada wszystko. If I think I am the owner, again, no peace. I ponownie, jeśli myślimy, że to my jesteśmy właścicielami, wtedy nie ma pokoju. And also, Suhritam Sarvabhutanam. Krishna is the friend of all living beings. I również Krishna jest przyjacielem wszystkich żywych istot. Also, if I think that I am the benefactor of everyone else, Również jeśli ja myślę, że to ja właśnie jestem dobroczyńcą wszystkich innych, there will also be no peace for me. to również nigdy nie będzie dla mnie spokoju. No, that's not my position. That's Krishna's position. Nie, to nie jest moja pozycja, to jest pozycja Krishna. What is my position? I'm the servant of Krishna. Jaka jest moja pozycja? Jestem sługą Krishna. So as soon as we take that position, I'm Krishna's servant, gyatva mam shantim richati, Krishna says. That is wise, gyatva. That is a wise man who knows his real position, and he attains peace. To jeśli przyjmujemy to wtedy Krishna mówi, że taka osoba staje się gyatva, czyli osobą pełną wiedzy i ona osiąga spokój. Hare Krishna, Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai, Gaur Premanandi Hare Krishna, Godhanath ki jai.